Cześć, jestem Maniek. Po przeprowadzce rzadziej bywam na jachcie, ale cały czas go pilnuję i uczestniczę w montowaniu filmików. Przeprowadzka zmobilizowała nas i wymusiła ogarnięcie przestrzeni roboczej i magazynowej. W warsztacie trzeba było ogarnąć prąd i gniazdka, zrobić jakieś blaty. Część, w której pylimy, odgrodziliśmy plandeką. Obecnie warsztat prezentuje się tak. Trzeba było zrobić regały na drewno demontowane z jachtu. Szczególnie ciężko jest zmieścić długie relingi. W międzyczasie przyszła zima, mrozy i opady śniegu. Te ostatnie szczególnie uciążliwe. Namiot dodatkowo podparliśmy, ale i tak trzeba zrzucać ten ciężar. Śnieg strasznie rozciąga plandekę dachową. I tak jeszcze 9 takich pól do oczyszczenia ze śniegu. Ostatnio prace zatrzymały się na porażce z klejeniem mocnicy pokładowej. Mamy już pomysł, jak to zrobić. Robimy je po prostu od podstaw. Zaczynamy od prac przygotowawczych. Najpierw demontujemy drewniane listwy falszburty. I w sumie dobrze, zewnętrzne tekowe listwy są w dobrym stanie, ale w środku sosnowe już nie. A przecież tu są zamontowane stójki relingu, knagi, szyny szotowe i kluzy. Kolejna słuszna decyzja. Zdemontowanie listew ułatwi szlifowanie kadłuba w tym miejscu oraz umożliwi w trakcie klejenia dociśnięcie ściskami mocnicę do kadłuba. Jak się uporaliśmy z tym tematem, temperatury zrobiły się zdecydowanie lepsze do klejenia i laminowania, więc przystąpiliśmy do zrywania i szlifowania laminatu.
Po tych pracach to człowiek wygląda jakoś tak niewyraźnie. Przygotowane stanowisko do rozrabiania i mieszania żywicy, obok stanowisko do cięcia tkaniny szklanej. Najpierw dokładnie odpylamy i odtłuszczamy acetonem powierzchnię. Następnie wypełniamy szpachlówką puste przestrzenie, tak aby tkanina w momencie laminowania nie była w powietrzu. Od razu na to idą pierwsze warstwy laminatu. W międzyczasie okazało się, że tkaninę lepiej przekładać matą szklaną. Niestety nie mieliśmy maty, ale żeby prace nie stanęły w miejscu, to poszły na grodzie pierwsze warstwy laminatu. W ten sposób możemy zacząć obrabiać drugą stronę grodzi, nie obawiając się, że coś zacznie się przemieszczać. A w międzyczasie zamówiona mata do nas dojdzie. Gdy przyszła mata, przystępujemy do dokładania kolejnych warstw, tym razem już naprzemiennie. Cały proces zaczynamy od cięcia tkaniny i maty. W tym przypadku kładziemy po prostu pasy o stałej szerokości. Tkaninę można ciąć w łatwy sposób, wystarczy wyciągnąć jedną nitkę i mamy już ładną linię cięcia. Z matą jest trochę gorzej, ale żeby nie musieć po niej zaznaczać linii cięcia, pod spód podłożyliśmy sobie łatę murarską, której wyżłobienie wyznaczało linię cięcia. Na pewno nie była to super prosta i równiutka linia, ale nikt z tego nie będzie strzelał, a japońska norma jakościowa jako tako została spełniona. Na koniec i tak te laminowania będą jeszcze szlifowane i wygładzane, więc wszystkie ewentualne niedoskonałości znikną.
Po przygotowaniu odpowiedniej ilości pasków tkaniny i maty przystępujemy do mieszania żywicy. Pierwsza, mniejsza porcja po wymieszaniu dostaje wypełniacz w postaci mikrobalonów. Przy pomocy tego lekkiego wypełniacza powstaje szpachlówka. Druga, większa porcja to już żywica do przesączenia włókna szklanego. Przy mieszaniu żywicy epoksydowej z utwardzaczem bardzo istotne są proporcje. Żeby uzyskać je jak najdokładniej, korzystamy z wagi kuchennej. Trzeba pamiętać, że większość utwardzaczy ma ściśle określoną proporcję dla danej żywicy i nie należy jej zmieniać. W żaden sposób nie przyspieszy to ani nie opóźni żelowania, a na pewno pogorszy wytrzymałość laminatu. Do sterowania czasem żelowania należy użyć po prostu innego utwardzacza. I tak warstwa po warstwie wałkujemy i wyciskamy pęcherzyki powietrza i nadmiary żywicy. Przesączanie maty trwa trochę dłużej. Jest to mata przeznaczona do żywic poliestrowych, ale ponieważ korzystamy z żywicy epoksydowej modyfikowanej styrenem, możemy jej użyć. Po prostu chwilę dłużej trwa przesączanie włókna szklanego, gdyż styren w żywicy najpierw musi rozpuścić lepiszcze, którym mata jest sklejona, żeby się nie rozleciała. A tak to wygląda po zakończonej operacji. Od strony Afterpiku było dużo ciężej laminować, ale też jakoś się udało. I to by było na tyle w tym odcinku. Ja wracam do tego, co tygryski lubią najbardziej. Na White Cacie będę się teraz pojawiał rzadziej, w końcu pies i drabina jakoś niezbyt do siebie pasują. Ale z dołu będę pilnować i stróżować. I pewnie czasem tutaj też zawitam. W następnym odcinku już moje człowieki przejmą pałeczkę. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, subskrybujcie, a jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę i komentujcie. Dziękujemy za oglądanie.